Witam wszystkich na moim kanale, gdzie rozmawiamy o nożach i nie tylko. I dzisiaj chciałem przedstawić top 10 plus składanych noży do 150 zł, czyli do 40 euro. I tutaj będzie raczej rozmowa o tym, co lepiej wybrać za taką cenę, aniż podanie jakiegoś konkretnego modelu. Oczywiście pokażę przykłady noży z mojej kolekcji, w tej cenie. I zaczniemy od takiego noża, który ja uważam, że ma być u każdego, czyli od Victorinoxa. To jest nie tylko nóż składany, ale też narzędzie. Ja akurat mam dwa takich noży, czyli to jest Klimber, jeden z moich pierwszych składanych noży. Dość często był już w użytku. Oraz mam też Huntera. Poza tym, jakie składane noże w tej cenie? Zacznijmy od noży firmy Ganzo. Dobra jakość za tą cenę. Prosta stal na klindze, zazwyczaj to 8 chrom 13 lub D2. Tutaj akurat nóż z stalią 9 chrom 13. To są proste stale, ale łatwo ich naostrzyć, także dla pracy całkowicie są wystarczające. Jest sporo modeli, które są bardzo podobne do znanych marek, takich jak Benchmade czy Spyderco, czyli mają tą samą geometrię i na przykład tutaj jest stal 440C, to też jest dobra stal, nierdzewna, która lekko się ostrzy. Spoko mechanika. I tutaj są w większości modeli Ganzo podkładki, co dodaje długotrwałości tym nożem. Następne noże, które mogą być w tej cenie, to są noże CGRB. To jest firma, która jest taką młodszą siostrą firmy Artisan Cutlery. Ten model akurat to jest Taiga. Też proste rękojeści, czyli G10. Liner lock. Ale wszystko odcentrowane, dobrze zrobione. Stal zazwyczaj, która jest używana, to jest AR-RPM 9. To jest stal firmy Artisan Cutlery i CGRB, która jest taką, powiedzmy, średnią stalą nierdzewną. Też bardzo dobrze się ostrzy. Dłużej trzyma krawędź niż 8 chrom 13 oraz jest bardziej odporna na korozję. I można w akcjach znaleźć nawet dość dobre perełki, jak tutaj. Tutaj jest nie G10, tylko carbon fiber na rękojeści, a stal znowu AR-RPM 9. Dobre, wygodne, stabilne noże. Inna marka, która też sprzedaje noże i zdecydowanie można znaleźć takie noże do 150 zł, to jest firma Kubey. Zazwyczaj tutaj noże są robione przy pomocy znanych designerów, czyli wyglądają już bardziej ciekawie niż noże Ganzo.
Stal na tym nożu i na większości noży, które są w tym diapazonie, to AUS 10, które lepiej trzyma krawędź niż ten 8 Chrom 13 i jest twardsze, czyli zazwyczaj tutaj jest powyżej 60 Hz twardość tej stali. Noże wygodne, stabilne, ostre, dobre. No jak powiedziałem, też ciekawy design. Wszystkie modele noży, które pokazuję, to będą w opisie tego wideo, bo wszystkie modele niestety nie zapamiętam. I tutaj też bardzo dobra mechanika. W tej cenie też można kupić nawet noże firmy Kershaw. To jest firma amerykańska ze Stanów Zjednoczonych, ale oczywiście to będzie seria Kershaw, która jest wyprodukowana w Chinach. I stal tutaj będzie 8 Chrom 13. Ale w każdym tym nożu jest otwarcie asystowane, czyli tutaj Safe Assist, który pozwala łatwiej otworzyć nóż. I jak widać tutaj też dobra blokada, czyli w odróżnieniu od poprzednich noży tutaj jest już frame lock. I jest bardzo ładny nóż, moim zdaniem. Inny nóż od Kershaw, tak samo z tej linijki chińskiej. Też assist otwierania. Lekka rekurwa, co robi ten nóż taką, moim zdaniem, dobrym zamiennikiem, tańszym zamiennikiem dla droższych noży designu Kena Oniona. Wszystko odcentrowane dobrze, także to, że to są Chiny, no to różnica jest moim zdaniem tylko w tym, jaka stal jest u tego noża. W tej cenie można kupić też noże włoskich lub niemieckich firm, takich jak Fox Knives czy Boker, ale oczywiście też to będzie z tych prostszych modeli, czyli jeżeli chodzi o Boker, to będzie albo Boker plus jakaś prostsza model, albo prostszy model, albo Boker Magnum. Nie wiem, nie używałem tych noży. Jeżeli chodzi o Fox Knives, to chińska filia tej firmy, czyli Fox Edge lub Black Fox. Na przykład ten to jest nóż zrobiony przez designera Denisa Simonutti, ale za tą cenę oczywiście to będzie nie taka dobra mechanika jak w trochę droższych nożach lub nożach poprzednich, które pokazałem od innych firm. Jeszcze jedna firma, na którą radzę zwrócić Waszą uwagę w takiej cenie, to jest firma Ruike. To jest jeden z pierwszych moich noży skladanych. Ruike P801 SF. Też ma
frame lock. I tutaj jest bardziej ciekawa stal na ostrzu, to jest 14C28N Sandvik. Bardzo przyjemny nóż. Uniwersalny klinga. Dobra mechanika, stabilny, dobrze zrobiony nóż. Też inny nóż z tą stalą 14C28. Też od firmy Ruike. Taki mniejszy. Sandvik 14C28N. To jest dość mocna stal. Bardzo odporna na korozję. Z średnim utrzymaniem krawędzi. Także jak najbardziej polecam też noże od firmy Ruike. Jeżeli będziecie mieli trochę szczęścia, to można w jakiejś akcji w takiej cenie dostać noże firmy Bestechman, które są też mniej więcej z tej cenowej półki. Tak samo dobre wykonanie. Ten nóż to już na łożyskach. I stal tutaj też 14C, chyba 28, jeżeli dobrze pamiętam. Jeżeli się zmyliłem, to w opisie podam, jaka stal jest na tym nożu. Też są, powiedzmy tak, no name jakieś, to jak no name, nowe firmy stworzone w Chinach, które w takiej cenie mogą zaproponować bardzo solidne noże. Tutaj jest stal WG10 i to jest firma Critical Strike. Jak widać, bardzo dobra mechanika. Przyjemny nóż. Też dość ostry. Też ciekawa firma, która jest na naszym rynku, to jest Honey Badger, który ma takie podejście do noży, że robi praktycznie identyczne noże, czyli rękojeście są identyczne, różni się tylko ostrze i są trzech rozmiarów, czyli to jest small, medium i large, czyli małe, średnie, duże. Stal tutaj jest taka prosta jak na nożach od Ganzo, czyli 8 chrom 13, ale bardzo dobra mechanika też. Przyjemnie leży w ręce. Dość przyjemny nóż. Cóż, pozostało jeszcze 3 noże, o których chciałem powiedzieć. Najpierw powiem o tych 2 nożach, które uważam, że jednak to są
jedne z najlepszych, jeżeli chodzi o jakość, cenę. I to są noże od SRM Knives. Naprawdę czuć różnicę w mechanice tych noży. Stal tutaj jest D2. Crossbar lock. A inny nóż też w podobnej cenie. Może ciut więcej kosztował, ale przy dobrej akcji to było też w takiej cenie. Tutaj jest 14C28N. Bardzo wygodny nóż. Często biorę go z sobą, czyli taki dobry EDC. Jak wspomniałem, 14C28N to jest stal nierdzewna. Także to jak najbardziej polecam. No i też w tej cenie w jakichś akcjach można nawet znaleźć najtańszy nóż od firmy CVV, która jest dość dobrą marką. To jest model Mini Praxis. Tutaj jest stal też D2. Ale w odróżnieniu od tego SRM-a, to tutaj jest taka powłoka na stali, co pozwala trochę mniej martwić się o ostrzu, czyli pielęgnacja może być trochę spóźniona i nic się nie stanie z tym nożem. Wszystkie noże CVV to są noże dobrej jakości. CVV to jest taka średniej półki filia od firmy V-Knife. Jest jeszcze tańsza Sencut, też bardzo dobra jakość, ale jakoś mi nie trafiło się kupić noże od Sencuta w cenie do 150 zł. Dlatego mam trochę droższe noże firmy Sencut. To może w następnego razu powiem też o nożach tej firmy. Czyli podsumowując, jakie są rekomendacje? Zwracać uwagę najpierw na stal noża, czyli zachęcam jednak, żeby stal była nie gorsza niż 8 Chrom 13, bo widziałem w tej cenie też z gorszymi stalami, czyli jakieś 440A lub 7 Chrom 17, no to raczej takie noże omijałem by. Można śmiało brać noże od firmy Ganzo, CGRB, Kubey, Kershaw, Ruike, Bestechman, SRM, CVV. Te marki jak najbardziej polecam. Można oczywiście, jeżeli podoba się taki rodzaj noży, to wziąć też Honey Badgera, dość dobra jakość, lub Critical Strike, co jest dla mnie nową marką, ale nie zawiodłem się. Podoba mi się. To tyle, jeżeli chodzi o noże do 150 zł. Jeżeli spodobało się to wideo, proszę o like,
subskrypcję. Postaram się robić więcej takich wideo. Dziękuję wszystkim i życzę miłego dnia.